Gdybym powiedział, że w filmie Dom Woskowych Ciał mamy grupę amerykańskich nastolatków i jadą oni z punktu A do punktu B, po drodze muszą się zatrzymać, bo jest nieprzewidziana sytuacja, no i rzeczywiście zaczynają odkładać łyżkę chili, no to tak naprawdę w tym momencie opisałem pewnie z połowę ostatnich 10-20 lat, tak mi się wydaje, połowę straszaków z ostatnich 20 lat, bo rzeczywiście taki jest pomysł, taki jest przesłanie i no niestety House of Wax z 2005 roku tutaj się nie różni niczym. Mógłbym trochę opisać fabułę, ale już właśnie to zrobiłem. Tylko kilka i wyłącznie tych słów. No jak wiadomo, seria Woskowych Ciał, Gabinet Figur Woskowych, Dom i tak dalej, no to już sięga lat 20., więc tak naprawdę ten film z tamtymi ma tylko i wyłącznie wspólny tytuł, no i gdzieś tam pomysł, że jest jakiś muzeum figur woskowych i nic więcej. Reszta całkowicie jest wyjęta z czapki, całkowicie jest co innego. No i dobrze, fabuły więcej nie będę omawiał, bo nie potrzeba, gdyż powiedzieć, że jest ona sztampowa, że to jest klisza, że to jest kopia i tak dalej, to jakby nic nie powiedzieć, wiesz? No ja rozumiem, 2005 rok, ktoś powie, stary, to przecież 19 lat temu, to aż 19 lat temu wtedy się inaczej robiło filmy. No oczywiście, że tak, ale pamiętaj, że takiego rodzaju produkcje powstawały już od lat 70., tak? Pamiętamy teksańską masakrę, pamiętamy Halloween. I tak dalej, później te wszystkie filmy i w pewnym momencie my już znamy te zasady, my już wiemy, czego się można spodziewać, no i rzeczywiście ten film mógł pójść o krok dalej. Jamais, źle na pewno mówię po francusku, no ale trudno, Jamais Colle Sera, to jest jego właśnie debiut reżyserski, dał nam ciekawe później produkcje, rzeczywiście miał w swoim dorobku nie najgorsze filmy, no ale tutaj się nie udało w wiele sposobów, ponieważ to jest... Jeżeli pamięć mnie nie myli, to jest koprodukcja MTV. Możesz sprawdzić i napisać mi w komentarzu, czy rzeczywiście tak jest, ale mi się wydaje, że to jest koprodukcja MTV i film miał budżetu $40 milionów, więc całkiem sporo, jak na taki zwykły slasher, tym bardziej, że reżyser powiedział, stawiamy na efekty praktyczne. Nie chcemy, jeżeli możemy oczywiście, nie chcemy używać tak zwanego CGI, czyli komputerowo generowanych efektów. Kilka razy byli zmuszeni tego użyć, no ale tylko i wyłącznie, kiedy już się nie dało. No i rzeczywiście można by powiedzieć, spokojnie, to się odrobi. No nie bardzo, bo film zarobił 70 milionów przy budżecie 40. I już mówię, bo czasami widzowie mówią, stary, czekaj, skoro kosztował 40, a zarobił 70, no to w sumie zysku było 30. No nie bardzo, bo trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jest jeszcze coś takiego jak budżet na reklamę, na marketing i on nie jest wliczany nomen omen do budżetu, a czasami jest to rzeczywiście tyle samo, ile kosztowała produkcja filmu. Nie tak dawno Francis Ford Coppola, czyli bardzo znany, uznany twórca, wyprodukował za własne pieniądze film Megalopolis, który kosztował $120 milionów, no i on poszukiwał studia, które wyłoży kolejne 100 milionów na reklamę. No i rzeczywiście w momencie nagrywania tej recenzji jeszcze nie znalazł studia. Jeżeli oglądasz ten materiał w 2048 roku, daj mi znać, czy rzeczywiście Francis Ford Coppola w końcu znalazł dystrybutora filmu Megalopolis, no i czy rzeczywiście ten film coś zwojował, bo według reżysera jest to dzieło przełomowe, no ale nie o tym. Tak na dobrą sprawę, w tym filmie mieliśmy mieć oczywiście dom figur woskowych, dom z wosku i to rzeczywiście jest zrobione, bo mamy House of Wax, czyli dom woskowych ciał, jest cały z wosku, jest to rzeczywiście, wygląda ciekawie, wygląda interesująco i sam pomysł, sama techniczna strona tego filmu, rzeczywiście jak te figury woskowe powstają, podoba mi się, naprawdę podoba mi się, jest to zrobione rzeczywiście dosyć ciekawie, dosyć intrygująco. Wiem, że w poprzednich oczywiście filmach z cyklu były różnego rodzaju takie podejścia, ale tutaj dochodzimy bardziej technicznie i jest kilka scen, które naprawdę mrożą krew w całym człowieku, jak mawia Piotr Bałtroczyk. Tylko tyle powiem, scena z palcem i z superklejem, superglue. Naprawdę, zobacz i będziesz dokładnie wiedzieć. I
technicznie ten film w pewien sposób dojeżdża, bo nawet miasto, w którym się rozgrywa, miasteczko trzeba byłoby powiedzieć, w którym się rozgrywa akcja, czyli Ambrose, zostało zbudowane od podstaw w 10 tygodni. Tak, jak najbardziej akurat taki był pomysł reżysera, no i domyślam się, że to była ogromna część budżetu, no ale udało się i rzeczywiście wzorowane było na mieście z południowej Afryki, bodajże z Erytrei, czy gdzieś tam, ale takie miasto rzeczywiście zostało zbudowane tylko i wyłącznie na potrzeby filmu, tylko po to, żeby, no nie będę mówił jak się film kończy, bo akurat nie potrzeba. Powiedziałbym, że scenariusz no nie istnieje tak naprawdę. No dzieciaki mają oczywiście dojechać gdzieś. Jeżeli coś się może nie udać, to wiemy oczywiście, że się może nie udać i się nie uda. I postępują głupio. Już nie będę mówił, że rozdzielimy się. Oczywiście, że tak. Już nie będę mówił o tym, że czasami wystarczyłoby albo gwizdnąć, albo powiedzieć coś, albo uderzyć w ścianę, żeby dźwięk był, o proszę bardzo, tam się coś dzieje. No takie rzeczywiście proste sprawy, które no nie robią roboty. Ja niestety, oprócz tego, że jestem szczęśliwym posiadaczem tego filmu na DVD, widziałem ten film w kinie. Tak, rzeczywiście już wtedy mieszkałem w Irlandii i ten film był prezentowany w Omniplexie. Tak się rzeczywiście wtedy nazwała ta sieć kin. No i pewnie bym żałował pieniędzy, które wydałem, ale akurat wtedy pracowałem w kinie, więc nie było to rzeczywiście źle. Film, chciałem powiedzieć, przeszedł bez echa, no ale niekoniecznie. Z racji tego, że właśnie MTV go współprodukowało, no to na MTV pojawił się oczywiście serial dokumentalny z cyklu Making of, czyli jak powstawał tenże film. Dodatkowo podczas rozdania nagród MTV, słuchaj tutaj, bo w tym filmie pojawia się oczywiście Paris Hilton. Wybitna aktorka, Oscary, Złote Palmy, Złote Lwy i tak dalej, po prostu no... Tak, jak najbardziej. Gwiazda na Hollywood Walk of Fame, miliardy dolarów zarobione w salach kinowych. I film był nominowany do nagrody MTV Award w kategorii najlepszy straszny występ dla Paris Hilton. Straszny, chyba strasznie zobaczyli. Ja cię kręcę, przecież tego się nie da oglądać. Chyba rzeczywiście w tym aspekcie straszny. No niestety Paris Hilton przegrała z Jennifer Carpenter, która wtedy wystąpiła w filmie Egzorcyzmy Emily Rose. Rzeczywiście akurat ten film jest swoją drogą w miarę ciekawy. Ale udało się Paris Hilton wygrać nagrodę. No oczywiście, że tak. Udało się jej wygrać złotą malinę dla najgorszej aktorki drugoplanowej. Także Paris Hilton, wielkie brawka, naprawdę. Pokazałaś, no użyję nomenklatury Kasi Klich, pokazałaś nic. Będziesz robić nic i pokazałaś nic i rzeczywiście tutaj się do niczego to nie nadaje. Natomiast do wielkich rzeczy, i to jestem tego święcie przekonany, są stworzeni ci ludzie tutaj. Wspierający rewelacyjnie. Dziękuję bardzo za to, że jesteście. Jeżeli chcesz dołączyć do nich, to w opisie, a także w komentarzu, w przypiętym komentarzu będzie link. Możesz sprawdzić, co zrobić, ażeby wspierać kanał. Będzie mi niezmiernie miło. Ale mamy film, no, który na dobrą sprawę ma tylko i wyłącznie zadanie jedno, bo tutaj nie będzie straszenia klimatem, wiesz, że coś się dzieje, jakiś, no wiadomo, to nie jest akurat film o duchach czy o jakichś tam innych zjawiskach paranormalnych, no ale miało być krwawo, rzeczywiście miało się dziać i tutaj, no jeżeli popatrzymy w pewnym momencie, kiedy te ciała woskowe się roztapiają, rzeczywiście w tym aspekcie jest nie najgorzej. Miała być w miarę jakaś logiczna fabuła i tutaj jest źle. Nie wymagam oczywiście świetnej gry aktorskiej, bo dobrze wiemy, ja i ty, że nie wiedzieć czemu horrory są tak traktowane na zasadzie, cokolwiek, po prostu wrzucimy tak 500 hektolitrów wody zabarwionej na czerwono, dodamy oczywiście do tego syropu kukurydzianego, żeby to się wszystko ładnie kleiło, damy kilka ładnych dziewczyn, jakichś, wiesz, facetów, bo wiadomo, że kobitki też chodzą do kina, muzyka, wrzucimy że jakieś kilka chwytliwych kawałków i jakoś to będzie, a gdzie oni jadą, to nie ma znaczenia w ogóle, tylko pamiętaj, że była różnorodność i tak dalej, i tak dalej. No i więc rzeczywiście to tutaj jest. Muszę pochwalić ten film natomiast za muzykę, bo akurat ja jestem fanem tego, co tu jest grane. Nie chodzi mi o ścieżkę dźwiękową, o jakieś tam, powiedzmy, piękne symfonie Jamesa Hornera czy innego
twórcy, chodzi mi o zespoły. Tutaj sobie wynotowałem, że między innymi pojawiają się The Prodigy, a także My Chemical Romance. No i to rzeczywiście są w miarę, były wtedy rzeczywiście znane, popularne zespoły i akurat taką muzykę jak najbardziej wtedy preferowałem i gdzieś tam zawsze jak w tle sobie leci, czy to na Spotify'u, czy na jakimś kanale w telewizji, nie ma problemu i mogę sobie zanucić Breath albo inne rzeczywiście utwory, więc w tym aspekcie jest dobrze, ale okej, no mamy ciekawie wyglądający dom z wosku, mamy kilka fajnych piosenek, no i może kilka rzeczywiście scen, które sprawiają, że jest dobrze, ale czy to sprawi, że nagle odbiór tego filmu będzie pozytywny, będzie ciekawy, że jak najbardziej, proszę bardzo, to już jest chyba 6. albo 7. film w cyklu. No, te filmy nie są ze sobą połączone tak naprawdę, oprócz 2 filmów Antonego Hickoxa, to jest tak na zasadzie, że jest ktoś, kto miał pomysł i tylko bierzemy pomysł i 10 innych rzeczy dodajemy, więc spójników pomiędzy tymi produkcjami nie ma. Czy ten film jest dobry, czy nie? No nie, to nie jest dobra produkcja, ona nie działa w żadnym aspekcie, bo obejrzałem, no i stwierdziłem, tę płytę na DVD kupiłem na bazarze. Krótko mówiąc, to jest w Irlandii, to się nazywa Car Boot Sale, no i akurat tam mieli za Euraka, no więc za Euraka stwierdziłem, mogę sobie pozwolić, euro za taki film to nie jest wygórowany jeszcze pieniądz, chociaż po obejrzeniu go stwierdziłem chyba, że jednak euro to mogło być za dużo, ale tobie ten film odradzam, nie oglądaj go, bo rzeczywiście to nie jest nic dobrego. Jeżeli chcesz jakiś, powiedzmy, w miarę ciekawy i zabawny, bo to jest rzeczywiście ważne połączenie, obejrzeć film z cyklu Gabinet Figur Woskowych, to polecam albo pierwszą część Antonego Hickoxa, Waxwork, rzeczywiście bardzo fajnie, albo wrócić jeszcze kilka lat wcześniej i obejrzeć produkcję z Vincentem Price'em. To wydaje mi się, że w całej tej serii są 2 najciekawsze produkcje. One się różnią od siebie diametralnie, ale jest ta sama, powiedzmy, zasadność. Gabinet figur woskowych się w nich pojawia. Czy w takim aspekcie, czy innym, to jest różnie, bo ten film nie dojeżdża poza rzeczywiście kilkoma piosenkami, które gdzieś tam brzęczą, a gdybym pewnie nie znał tych 2 wymienionych zespołów, to zapewne i na to bym nie zwrócił uwagi, więc odpuść sobie, nie ma co, po prostu robi się lato, przynajmniej w momencie nagrywania tej recenzji. Idźcie, pewnie byś chciał, żebym powiedział na dwór, ale ja jestem z Małopolski, z Tarnowa, więc idź na pole, powąchaj kwiatki, zobacz jak motylki latają, albo cokolwiek, może na przykład zamiast tego włączyć tę listę. Na tej liście jest mnóstwo kultowych horrorów, dużo z nich, większość z nich jest lepszych niż House of Wax z Paris Hilton i jej cudowną nagrodą za najgorszą rolę drugoplanową. Zdarzyło się.